Jaka kara spotkała pannę, która nie chciała wyjść za mąż za bogatego szlachcica? Co znaleziono w zamurowanej baszcie? W jaki sprytny sposób uniknęli aresztowania powstańcy listopadowi? I co pozostało z rodowej siedziby jednego z najbardziej wpływowych doradców Kazimierza Wielkiego? Dowiecie się tego, oglądając do końca nasz najnowszy film, w którym pokażemy Wam, dlaczego warto odwiedzić małopolskie zamki położone w okolicy Tarnowa. W średniowieczu Małopolska była najważniejszą dzielnicą Polski, w której obok królewskiego Krakowa znajdowały się liczne zamki, będące siedzibami najznamienitszych rodów szlacheckich ówczesnej Polski. Małopolskę śmiało można nazwać krainą zamków i w tym stwierdzeniu nie będzie przesady. Piękne rezydencje i monumentalne warownie stanowią stały element tutejszego krajobrazu. Większość z nich to główne atrakcje turystyczne regionu, ale znajdziemy tu także mniej popularne zamki. Dziś chcielibyśmy zabrać Was w okolice Tarnowa, gdzie odwiedzimy 3 warownie należące do wpływowych doradców królewskich na dworze Piastów i Jagiellonów. Zamek w Dębnie uchodzi za perłę polskiej architektury z czasów późnego gotyku. Ta wielkopańska budowla przetrwała do naszych czasów w stanie niemal niezmienionym. Zachowała się pierwotna struktura murów, dawny układ wnętrz oraz część efektownego wystroju. Uwagę zwracają gotyckie, renesansowe i barokowe portale. Lecz zanim powstała tu obecna budowla, stał tu drewniano-ziemny gród obronny, który wybudował w 1274 roku kasztelan wiślicki Komes Świętosław z rodu Gryfitów na ziemi ofiarowanej przez Bolesława Wstydliwego. W połowie XV wieku tereny obecnego Dębna przechodzą w ręce Odrowążów i w 1470 roku kanclerz wielki koronny i kasztelan krakowski Jakub z Dębna rozpoczyna budowę zamku. Obiekt posiadał już wtedy wewnętrzny dziedziniec, który tworzyły 4-piętrowe budynki z cegły. W XVI wieku zamek przechodzi pierwszą przebudowę w stylu renesansowym. Z tego okresu zachowały się sgrafitowe opaski okienne oraz kilka portali. Kolejna przebudowa zamku w stylu barokowym miała miejsce pod koniec XVIII wieku, gdy rządzą tu Tarłowie. Świadczy o tym data 1772 na barokowym portalu i umieszczony obok herb topór. W tym czasie dobudowany został także fragment północnego skrzydła. Oprócz barokowych elementów na zamku, po Tarłach pozostała jeszcze jedna nietypowa pamiątka. Otóż senior rodu postanowił wydać córkę za mąż za bogatego szlachcica. Jednak pannie nie było to na rękę. Gdy powiedziała ojcu, że kocha służącego i nie ma zamiaru wychodzić za nikogo innego, ten postanowił nauczyć ją rozumu. Kazał umieścić pannę wraz z całym posagiem w jednej z baszt i zamurować wejście. Pod basztą postawił służącego, by powiadomił go, gdy panna podejmie poprawną decyzję. Tarłówna pozostała jednak wierna ukochanemu. Gdy po latach odmurowano wejście, w baszcie odnaleziono jedynie złoty warkocz.
Ta część legendy najwyraźniej zainteresowała złodziei, którzy w XIX wieku włamali się do baszty, wyrywając podłogi i stropy, ale złota nie znaleźli. Ówcześni właściciele zamku, Jastrzębscy, pochowali szkielet nieszczęsnej dziewczyny, który podobno przetrwał oparty o ścianę. Duch panny do dziś przechadza się w sukni ślubnej po zamkowych komnatach, wspominając miłość swojego życia. A na pamiątkę nieszczęsnego romansu do dziś nagrodą w rozgrywanym tu turnieju rycerskim jest złoty warkocz Tarłówny. Przez kolejne wieki właściciele dębińskiej rezydencji zmieniali się często. Byli to landskorońscy, następnie rogowscy, rudniccy i spławscy. W 1831 roku w zamku ukrywają się uczestnicy powstania listopadowego. Częste rewizje Austriaków nie przynoszą rezultatu, ponieważ powstańcy zajmujący 2 gościnne pokoje ze wspólnym piecem na wysokich nogach przeciskają się pod nim w zależności od tego, który z pokoi jest rewidowany. W 1835 roku właścicielami zamku zostają Jastrzębscy, którzy dokonują adaptacji obiektu w duchu romantyzmu. W czasie I wojny światowej na zamku funkcjonuje szpital polowy. Powoduje to sporą dewastację zamkowych wnętrz oraz wyposażenia. Po wybuchu II wojny światowej już 8 września wieś opanowują Niemcy. Zamek opuszczony przez ostatniego właściciela Stanisława Jastrzębskiego staje się siedzibą władz okupacyjnych. Po wojnie zamek stał się własnością Skarbu Państwa. Użytkowały go różne instytucje, znajdował się tu także posterunek milicji obywatelskiej. W latach 70. rozpoczął się remont zamku i od 1978 roku mieści się tu oddział Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Rezydencja, mająca kształt nieregularnego czworoboku, składa się z 4 części połączonych drewnianym gankiem. Wszystkie elementy tworzą wewnętrzny dziedziniec ze studnią. Jedyne połączenie budynków stanowi przepiękny drewniany ganek, który obiega skrzydła warowni. Uroda dębnickiego zamku stała się magnesem dla filmowców, którzy właśnie tutaj kręcili sceny różnych kostiumowych i historycznych filmów. Wewnątrz zamku możemy podziwiać dawne meble, zastawy stołowe, magnackie bibeloty oraz wyposażenie dawnej kuchni, spiżarnie czy kaplice. Miejsce to było inspiracją dla wielu artystów malarzy, z najsłynniejszymi Janem Matejko i Julianem Fałatem. Jeśli podoba Ci się nasz film, proszę zostaw łapkę w górę oraz rozważ subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. Pierwsza wzmianka o Czchowie pochodzi z końca XIII stulecia i wspomina o spotkaniu w osadzie księżnej Kingi z Leszkiem Czarnym, celem rozwiązania konfliktu między książętami. Kolejna wzmianka to najprawdopodobniej sfałszowany dokument przyznający prawa do Czchowa opactwu benedyktynów w Tyńcu, którzy ostatecznie stracili prawo do miejscowości w XIV wieku na rzecz dworu królewskiego. Działa to już komora celna na szlaku na Węgry, a ziemia należy do królowej Jadwigi
wdowy po Władysławie Łokietku. W tym czasie Czchów posiada już prawa miejskie, potwierdzone na prawie magdeburskim przez Kazimierza Wielkiego w 1355 roku. Pierwsza wieża obronna, mająca na celu ochronę szlaku handlowego, powstała prawdopodobnie w końcu XIII wieku z rozkazu króla czeskiego Wacława II. Rozbudowę założenia nakazał Władysław Łokietek, ustanawiając w Czchowie starostwo i siedzibę administratora dóbr królewskich. Na przełomie XIV i XV wieku w murach warowni często gościł król Polski Władysław Jagiełło. W tym okresie zamek poddawany był też licznym przebudowom. W XV stuleciu melsztyńscy wzmacniają obronność zamku w związku z rozwojem techniki wojennej. Rozbudowano przedbramię i wzniesiono basztę bramną. Na zamku miał siedzibę sąd ziemski. Według historyków, praktycznie od początku istnienia wieży znajdowało się w niej więzienie. Potwierdzać mają to informacje o pierwszym burgrabim Imramie, który utrzymywał policję królewską, złożoną z rozbójników i awanturników, którzy pilnowali więźniów i wykonywania wyroków sądowych. W połowie XVI wieku zamek obejmują Bonerowie. Ich gospodarzenie, szczególnie Seweryna Bonera, doprowadziło do upadku kwitnącej w średniowieczu warowni. Choć jeszcze do pierwszego rozbioru Polski funkcjonowało tu więzienie. Pierwsze prace konserwatorskie rozpoczęto w Czchowie w 1928 roku, przerwał je jednak wybuch II wojny światowej. Powrócono do nich dopiero w latach 90. XX wieku. Odsłoniły one zarys zabudowy wzgórza zamkowego i doprowadziły do odkrycia dużej ilości zabytków. Zrekonstruowano ponad 40 glinianych naczyń, poddano konserwacji kilkadziesiąt grotów kurz, fragmentów zbroi, mieczy, ostróg i monet. Jednym z ciekawszych znalezionych przedmiotów był denar królowej Jadwigi. W 2018 roku przeprowadzono rewitalizację wzgórza, tworząc w tym miejscu militarno-historyczny szlak edukacyjny, na którym zobaczymy typowe maszyny oblężnicze oraz urządzenia bojowe od XVI do XX wieku. W zrekonstruowanej wieży powstał punkt widokowy, odtworzono częściowo zamkowe zabudowania i mury obronne z fundamentami bramy. Zamek w Melsztynie wzniósł w XIV wieku jeden z najbardziej wpływowych możnowładców, Specymir Herbur Leliwa. Początkowo pełnił funkcję rycerskiej rezydencji i zajmował południowo-wschodnią część obecnego terenu. Kilkadziesiąt lat później wybudowano basztę mieszkalno-obronną, tzw. donżon, oraz mur łączący ją z dotychczasowym zamkiem. To właśnie resztki tej wieży zachowały się do dziś. W XVI wieku nowi właściciele Jordanowie przebudowują gotycki zamek w stylu renesansowym. W późniejszych wiekach posiadłość trafia do Tarłów, a następnie Lanckorońskich, w których rękach pozostaje do XVIII wieku.
Ocalały z potopu szwedzkiego zamek zostaje w 1770 roku zajęty przez konfederatów barskich, a następnie splądrowany i spalony przez wojska rosyjskie. Od tego czasu zamek pozostaje w stanie ruiny. Jeszcze w połowie XIX stulecia landskorońscy próbowali ratować ruiny, wybudowano nawet niewielkie drewniane schronisko, które zostało zniszczone podczas I wojny światowej. Zamek jest tematem wielu podań ludowych. Podobno średniowieczna siedziba istniała tu jeszcze przed zamkiem Leliwitów, a gościła w nim księżna sandomierska i krakowska Kinga, uciekając na Węgry przed Tatarami. Lochy zamkowe ciągną się ponoć pod Dunajcem do oddalonego w linii prostej o 3 km klasztoru reformatów w Zakliczynie, a w jednej z odnóg miały zostać ukryte wielkie skarby melsztyńskich. Jednak ich poszukiwacze odnaleźli tylko rozpadającą się ze starości beczkę wypełnioną winem. Po II wojnie światowej zamek trafia do nadleśnictwa. Pozostawione same sobie ruiny zarastają i niszczeją. Pierwsze prace zabezpieczające i rekonstrukcyjne, mające na celu przekształcenie zamkowej wieży w punkt widokowy, ruszają w 2017 roku. Od tego czasu co rok przeprowadzany jest kolejny niewielki etap prac, wolno zmierzający do ambitnego celu. Z tej niegdyś imponującej warowni do czasów obecnych zachowały się jedynie pozostałości murów obronnych oraz fragmenty wieży zamkowej z końca XIV stulecia. Dziękujemy, że obejrzeliście cały film. Proszę zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach o waszych wrażeniach, podzielcie się nim ze znajomymi i pamiętajcie o subskrypcji.